Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie zawsze mają pieniądze, a inni ciągle wpadają w długi? To nie dlatego, że bogaci zarabiają więcej. To nie kwestia szczęścia, genów ani układów. To kwestia codziennych nawyków, które decydują o tym, jak zarządzasz każdą złotówką, która przechodzi przez Twoje ręce. W tym filmie nie dam Ci gotowej recepty na szybkie miliony, bo taka nie istnieje. Ale pokażę Ci coś znacznie cenniejszego. 7 nawyków finansowych, które stosowane regularnie, krok po kroku, mogą doprowadzić Cię do prawdziwego bogactwa. Nie tylko finansowego, ale również tego mentalnego, bo bogactwo zaczyna się w głowie. Wielu milionerów zaczynało od zera. Nie mieli dziedziczonego majątku ani wyjątkowego talentu do zarabiania. Mieli za to coś, co każdy z nas może mieć: świadomość, jak działa pieniądz i dyscyplinę w jego zarządzaniu. Poznasz dziś nawyki, które stosują tacy ludzie jak Warren Buffett, Ray Dalio czy Elon Musk. Ludzie, którzy osiągnęli finansową niezależność nie przez przypadek, ale dzięki systematyczności i odpowiednim decyzjom. Jeśli zastosujesz choćby część z tych zasad, zrozumiesz, że bogactwo nie zależy od tego, ile zarabiasz, ale od tego, co robisz z pieniędzmi, które już masz. Pierwsze 3 nawyki. Fundamenty budowania bogactwa. Zaczynamy od fundamentów. Jeśli chcesz zbudować solidny dom, zaczynasz od porządnych fundamentów, prawda? Dokładnie tak samo jest z Twoimi pieniędzmi. Nawyk numer 1. Żyj poniżej swoich możliwości. Najważniejszy nawyk, jaki możesz sobie wyrobić. Milionerzy to ludzie, którzy zarabiając 10 tysięcy potrafią żyć za 5, a zarabiając 100 tysięcy żyją za 30. Brzmi banalnie? Tak. Ale ile osób faktycznie to robi? Problem polega na tym, że większość ludzi, gdy tylko zaczyna zarabiać więcej, natychmiast zwiększa swoje wydatki. Lepsze auto, większe mieszkanie, droższe wakacje. To pułapka konsumpcyjnego stylu życia. Jeśli wydajesz wszystko, co zarabiasz, nigdy nie będziesz miał pieniędzy na inwestowanie. Warren Buffett mieszka od dziesiątek lat w tym samym domu, który kupił w latach 50. za niewiele ponad $30,000. Dziś mógłby mieszkać w pałacu. Ale nie robi tego. Dlaczego? Bo rozumie, że bogactwo to wolność, a nie pokazywanie się. Pamiętaj, żyj poniżej swoich możliwości, a różnicę regularnie inwestuj. Nawyk numer 2. Buduj aktywa, a nie długi. Bogaci rozumieją różnicę między aktywami a pasywami. Aktywa wkładają pieniądze do Twojej kieszeni. Na przykład nieruchomości na wynajem, dywidendy z akcji, biznes online. Pasywa zabierają pieniądze z Twojej kieszeni. Na przykład kredyt na drogi samochód, sprzęty AGD na raty. Większość ludzi kupuje rzeczy na kredyt. To pułapka. Milionerzy kupują rzeczy, które same się spłacają lub przynoszą im dodatkowe dochody. Robert Kiyosaki w swojej książce Bogaty ojciec, biedny ojciec podkreśla jedną rzecz. Biedni ludzie i klasa średnia często mylą aktywa z pasywami. Kupują duży dom na kredyt i myślą, że to aktywo, a tak naprawdę dom generuje tylko koszty. Bogaci robią odwrotnie. Najpierw aktywa, potem luksusy. Buduj aktywa od pierwszego dnia, kiedy zarabiasz pieniądze. Nawyk numer 3. Regularne inwestowanie bez względu na sytuację rynkową. Zauważyłeś, że ludzie najczęściej inwestują wtedy, gdy jest moda na inwestowanie? Kiedy ceny rosną, wszyscy chcą kupować akcje, kryptowaluty czy nieruchomości, a kiedy przychodzi kryzys, uciekają z rynku. Milionerzy działają odwrotnie. Oni inwestują regularnie, co miesiąc, niezależnie od tego, czy ceny są wysokie czy niskie. To tak zwana metoda dollar cost averaging, czyli uśrednianie ceny zakupu. Przykład. Kupujesz akcję ETF-a co miesiąc za stałą kwotę. W jednym miesiącu kupujesz drożej, w innym taniej, ale po kilku latach średnia cena zakupu jest stabilna. Dzięki temu nie stresujesz się wahaniami rynku, a Twoje pieniądze pracują na Ciebie non-stop. Najbogatsi inwestorzy świata nie próbują przewidywać, kiedy będzie najlepszy moment. Inwestują systematycznie. I właśnie dlatego ich majątek rośnie bez względu na kryzysy. Inwestuj w wiedzę i unikaj konsumpcyjnych pułapek. Przejdźmy do kolejnych 2 nawyków, które nie tylko zwiększą Twoje szanse na finansowy sukces, ale dadzą Ci coś jeszcze ważniejszego. Świadomość, jak naprawdę działają pieniądze i system ekonomiczny. Nawyk numer 4. Nie przestawaj się uczyć. Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett. Co ich łączy oprócz miliardów na koncie? Każdy z nich stale się uczy. Buffett czyta średnio 5 godzin dziennie. Musk regularnie uczy się nowych branż, nawet tych, o których wcześniej nie miał pojęcia.
Gates od dekad publikuje listy polecanych książek, które czyta każdego roku. Dlaczego edukacja jest tak kluczowa? Ponieważ im więcej rozumiesz, tym łatwiej podejmujesz trafne decyzje. W finansach decyzje podejmowane na podstawie intuicji lub rad znajomych to ruletka. Decyzje podejmowane na podstawie wiedzy to przewaga konkurencyjna. Nie mówimy tu tylko o formalnej edukacji. Chodzi przede wszystkim o książki, podcasty, szkolenia online, kursy, spotkania z mentorami. Inwestowanie w wiedzę zwraca się wielokrotnie, bo dzięki temu dostrzegasz okazję tam, gdzie inni widzą ryzyko. Jak zacząć? Zamiast codziennie scrollować bezmyślnie telefon, zacznij czytać książkę lub słuchać podcastów o finansach, inwestycjach, psychologii pieniądza. Po roku takiego nawyku zauważysz, jak dramatycznie zmieni się Twoje spojrzenie na świat finansów. Nawyk numer 5. Unikaj konsumpcyjnych pułapek. Czy zdarzyło Ci się kupić coś pod wpływem impulsu, a później tego żałować? Każdy to przeżył. Problem polega na tym, że większość ludzi robi to regularnie. Zakupy pod wpływem emocji to jedna z najczęstszych przyczyn długów i braku oszczędności. Bogaci ludzie unikają impulsywnych zakupów. Oni nie kupują rzeczy tylko dlatego, że są modne, nowe czy promowane przez influencerów. Zadają sobie pytania: czy naprawdę tego potrzebuję? Czy to poprawi jakość mojego życia na dłużej niż tydzień? Czy te pieniądze mogę wykorzystać lepiej? Zanim dokonasz jakiegokolwiek zakupu, daj sobie przynajmniej 24 godziny na decyzję. W większości przypadków okaże się, że nie potrzebujesz danej rzeczy, albo znajdziesz znacznie lepszą alternatywę. Pułapka konsumpcji to życie od pierwszego do pierwszego, bez możliwości zainwestowania w cokolwiek, co przynosi realną wartość. To ciągła pogoń za nowymi przedmiotami, które szybko tracą swoją atrakcyjność. Zamiast tego wybierz świadome zakupy. Kupuj mniej, ale lepiej. Kupuj to, co przynosi realną wartość i co będzie Ci służyć przez długi czas. Oszczędzone w ten sposób pieniądze mogą zmienić Twoją przyszłość. Zawsze miej plan awaryjny i myśl długoterminowo. Teraz przechodzimy do 2 kluczowych nawyków, które sprawią, że bez względu na sytuację na rynku, kryzys, inflację czy nawet reset finansowy, będziesz czuł się pewnie. Milionerzy nie tylko zarabiają, ale też zabezpieczają swój majątek i przyszłość swojej rodziny. Nawyk numer 6. Zawsze miej plan B, czyli zabezpieczaj się na każdą sytuację. Prawdziwe bogactwo nie polega tylko na tym, ile masz pieniędzy, ale na tym, jak dobrze jesteś zabezpieczony na wypadek problemów. Nikt nie przewidzi dokładnie przyszłości, ale milionerzy wiedzą, że trzeba być gotowym na wszystko. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze, budują poduszkę bezpieczeństwa, rezerwę gotówki, która pozwala przetrwać kilka miesięcy bez żadnego dochodu. Dzięki temu, jeśli stracisz pracę, biznes się zatrzyma lub przyjdzie kryzys, nie będziesz zmuszony sprzedawać aktywów pod presją i tanio. Po drugie, dywersyfikują swoje inwestycje. Nie wkładają wszystkich jaj do jednego koszyka. Mają aktywa w różnych klasach: nieruchomości, metale szlachetne, akcje, obligacje, kryptowaluty. Dzięki temu, nawet jeśli jedno aktywo spadnie, inne mogą pójść w górę. Po trzecie, mają plan działania na wypadek różnych scenariuszy, np. inflacji, upadku waluty, zmiany przepisów podatkowych. Nie czekają, aż sytuacja się pogorszy, tylko mają gotowe opcje awaryjne, które mogą natychmiast wdrożyć. Pamiętaj, lepiej mieć plan awaryjny, którego nigdy nie użyjesz, niż znaleźć się w sytuacji, w której desperacko go potrzebujesz i go nie masz. Nawyk numer 7. Myśl długoterminowo, 10-20 lat do przodu. To jedna z najważniejszych różnic pomiędzy milionerami a resztą ludzi. Większość ludzi myśli maksymalnie kilka miesięcy do przodu. Milionerzy planują swoje finanse na dekady. Przykład Warrena Buffetta. Kiedy pytają go, jaki jest idealny okres trzymania akcji, mówi: najlepiej trzymać je przez całe życie. Jego sukces wynika z konsekwentnego trzymania wartościowych aktywów przez dziesięciolecia. Nie goni za szybkimi zyskami, bo wie, że prawdziwe bogactwo rodzi się z cierpliwości. Ray Dalio, jeden z najbardziej znanych inwestorów, również planuje inwestycje długoterminowo. Według niego prawdziwe okazje pojawiają się wtedy, gdy patrzysz na rynek przez pryzmat 10 lub 20 lat. Krótkoterminowe decyzje są podatne na emocje i błędy, długoterminowe na logikę i analizę. Jak zastosować to u siebie? Zamiast próbować zarobić na szybkim wzroście kursów akcji czy kryptowalut, skup się na regularnym inwestowaniu przez lata. Zacznij od prostego ETF-a nieruchomości, metali szlachetnych czy stabilnych akcji. Inwestuj co miesiąc, bez względu na sytuację na rynku.
Po kilku latach zauważysz, jak stabilnie rośnie Twoje bogactwo, nawet jeśli czasami są kryzysy. Znasz już 7 kluczowych nawyków, które mogą zmienić Twoją przyszłość finansową. Przypomnijmy je jeszcze raz, bo wiedza bez działania to tylko teoria. 1. Żyj poniżej swoich możliwości. Wydawaj mniej niż zarabiasz, zawsze inwestuj różnicę. 2. Buduj aktywa, a nie długi. Inwestuj w rzeczy, które wkładają pieniądze do Twojej kieszeni. 3. Inwestuj regularnie, bez względu na sytuację na rynku, stosuj zasadę uśredniania ceny. 4. Nie przestawaj się uczyć, inwestuj w wiedzę, bo to najlepszy zwrot z inwestycji. 5. Unikaj konsumpcyjnych pułapek. Podejmuj świadome decyzje zakupowe, zamiast działać impulsywnie. 6. Zawsze miej plan awaryjny. Dywersyfikuj inwestycje i miej gotową strategię na każdą sytuację. 7. Myśl długoterminowo. Nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji. Planuj swoje finanse na lata, a nie miesiące. Ale jak teraz to wszystko zastosować w praktyce? Oto prosty plan działania, który możesz wdrożyć już dziś. Zacznij od spisania swoich miesięcznych przychodów i wydatków. Sprawdź, gdzie możesz zacząć oszczędzać nawet drobne kwoty. Załóż konto inwestycyjne lub oszczędnościowe, na które przelewasz co miesiąc choćby minimalną kwotę. Pamiętaj, ważniejszy od kwoty jest nawyk. Każdy zakup powyżej 200 zł odłóż na 24 godziny. Zobaczysz, jak wiele zakupów zrobionych impulsywnie po prostu sobie odpuścisz. Zacznij budować rezerwę bezpieczeństwa. Zbieraj środki pozwalające przeżyć przynajmniej 3 miesiące bez żadnego dochodu. Rozpocznij dywersyfikację. Kup choćby małą ilość złota lub srebra, zainteresuj się ETF-ami, nieruchomościami lub akcjami dywidendowymi. Ustal swoje finansowe cele długoterminowe. Pomyśl, gdzie chcesz być za 5, 10 czy 20 lat. Zapisz to. Pamiętaj, bogactwo to maraton, a nie sprint. To codzienne decyzje, które podejmujesz z pełną świadomością. Każdy milioner, którego podziwiasz, zaczynał dokładnie tak samo jak ty teraz. Od pierwszego kroku, pierwszej decyzji i pierwszego nawyku. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Ale musisz zacząć już dziś. To, że obejrzałeś ten film do końca, świadczy o tym, że naprawdę chcesz zmienić swoją sytuację. Teraz masz wiedzę, która może zmienić całe Twoje życie finansowe. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej praktycznych porad i strategii, które rzeczywiście działają. Zostaw komentarz, napisz, który z tych 7 nawyków zaczniesz stosować od dzisiaj. Twoje zobowiązanie publiczne zwiększa szanse na powodzenie. Obejrzyj następny film. Znajdziesz tam konkretne wskazówki, jak zabezpieczyć swój majątek przed inflacją, kryzysem i wielkim resetem. Bo bogactwo zaczyna się nie od tego, co zarabiasz, tylko od tego, jak myślisz. Działaj. I do zobaczenia w kolejnym materiale.